Najnowszym oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest Centrum Konserwacji Wraków Statków, które sąsiaduje z Muzeum Wisły. Na dziedzińcu ustawiono kabinę podwodną Meduza II, umożliwiającą nurkom wielogodzinny pobyt w zanurzeniu. Pierwsza kabina powstała w 1967 roku, a 14 lipca zanurzyła się w jeziorze Kłodno na głębokość 24 metrów. Meduzę II zaprojektowali technik Antoni Dębski, inżynier Jerzy Kuliński i inżynier Aleksander Lasaut. Budynek stanowią dwie przenikające się bryły, które dzielą przestrzeń na pracownię konserwacji i magazyn studyjny. Projekt warty 22 miliony złotych zrealizowano przy 85% wsparciu norweskiego mechanizmu finansowego. Na parterze ulokowano magazyn studyjny. Prezentowane są tu elementy konstrukcyjne oraz zabytki wydobyte z wraków przez Dział Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego. Jedna ściana magazynu zawiera imponującą kolekcję dłubanek, łodzi i kajaków. Możemy tu zobaczyć 16-metrową stąpkę, fragmenty burty i część ładunku XV-wiecznego wraku zwanego Miedziowcem. Eksponowane są zabytkowe jachty, Opty, na którym Leonid Tyliga jako pierwszy Polak przepłynął samotnie kulą ziemską, jacht Dal czy Spawana Kumka II z 1937 roku. Każdy eksponat opisany jest w języku polskim i angielskim, a aplikacja mobilna i stanowiska komputerowe informują o miejscu znalezienia zabytku oraz jego historii i budowie. Łodzie i kajaki zawieszane są przy użyciu stalowych konstrukcji na kilku poziomach z systemem elektrycznych wciągarek łańcuchowych.
galerii na pierwszym piętrze można obejrzeć wszystkie eksponaty magazynu studyjnego. Widać stąd pokłady jachtów. Dla dzieci przygotowano klocki, z których mogą budować port rybacki. Jest również gra Rejs statkiem po Wiśle. Zajęty obsługą kamery wpakowałem swój statek typu koza na mieliznę, ale popłynąłem dalej do Kazimierza Dolnego. Z antresoli można obejrzeć wszystkie eksponaty magazynu studyjnego. Widać również całą przestrzeń pracowni konserwacji. Pracownia konserwacji wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do badań i konserwacji wraków. Przestronna hala z suwnicą o udźwigu 5 ton pozwala na konserwację i montaż dużych gabarytów. Jest tu warsztat kowalsko-ślusarski i szkutniczo-stolarski. Pracownia posiada najwyższej klasy aparaturę do konserwacji mokrego, archeologicznego drewna, czyli system banien, oraz sprzęt do konserwacji metalu, czyszczarkę strumieniową, mikroczyszczarkę do usuwania nalotów i rdzy. Jest tu również pracownia rentgenowska i skaner ułatwiający obróbkę zdjęć. Antresola i przeszklona część hali na parterze umożliwia zwiedzającym obserwację poszczególnych etapów konserwacji lub rekonstrukcji, gdyż hala nie ma ścianek działowych. Między budynkami Muzeum Wisły a Centrum Konserwacji Wraków Statków znajduje się niewielki skansen. Ustawiono w nim tak zwaną poniatówkę, czyli zabytkowy dom z okresu międzywojennego. Ten dom pochodzi ze wsi Czarlin koło Tczewa. Przed domem stoją rzeźby świętej Katarzyny oraz koczywiaków Andzi i Maćka. Skansen należy do Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły. Poniatówka była domem prostym w budowie i tanim. Umożliwiała robotnikom rolnym i rolnikom osiedlanie się na kilkuhektarowych działkach. Nazwa pochodzi od ówczesnego ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego, który ten projekt promował. Przy budynku muzeum jest niewielkie lapidarium. Kilka eksponatów poświęconych jest tczewskiemu kolejnictwu. Należy do nich żuraw obrotowy przesuwny, torowy z 1875 roku z udźwigiem 1200 kg. Kolekcję uzupełnia lokomotywa SM03-200 pochodząca z lat 60. XX wieku i semafor.